Cześć kochani, z tej strony Ania, witam serdecznie na kanale Moje Pasje. A dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ z czymś zupełnie nowym. Taka moja mała nowa zajaweczka, zabawa w robienie junk journali, art journali, przegląd książeczek Maremi, ponieważ bardzo długo czaiłam się na to, żeby je kupić. Oglądałam, szukałam różnych informacji na ten temat, czy warto, czy nie warto. Opinie były podzielone, ale najlepiej jest się przekonać samemu. Wiadomo, co komu pasuje. Jedni wolą papiery w większej gramaturze, inni mniejszej, w zależności od tego, do czego te papiery mają być wykorzystane. Z założenia te papiery są do art journalingu i do robienia kartek. No my tutaj w Polsce, bo to jest w ogóle z Wielkiej Brytanii ta Maremi. Tutaj publikuję na YouTubie te swoje filmiki z tym, jak robi te wpisy do art journala i kartek. My w Polsce lubimy papiery 250 gram, te grubsze. Na nich są grafiki do wycinania, więc jakoś tak fajniej się z nimi pracuje, ponieważ są sztywniejsze, można robić kartki takie warstwowe. Fajnie to wtedy wygląda, jest to takie wszystko bardzo trwałe. Papiery Maremi są cieniutkie i żeby zrobić, wiecie, dekorację na kartkę taką przestrzenną, warstwową, jak to robimy tutaj, to trzeba by było te grafiki naklejać sobie na grubszy papier, potem je powycinać. No to jest taki zabieg troszeczkę utrudniający życie, no ponieważ już same te papiery nie były tanie, bo taka książeczka kosztuje w granicach 100, w zależności jeszcze od książki, no bo są i tańsze i droższe, ale no generalnie 100. No i plus przesyłka, no to wiadomo, nie jest to jakiś mały wydatek. I jeszcze, żeby do tego dodać, wiecie, papier ten z większą gramaturą, no to jest dodatkowy koszt, no bo sam papier również kosztuje, też trzeba go kupić, podsmarować klejem, więc klej również kosztuje i no gra nie warta świeczki, moim zdaniem, jeśli chodzi o robienie kartek. Chyba że robienie kartek w formie właśnie takiej, jak jest to proponowane, czyli takiego jakby wpisu do art journala, czyli ta kartka jest taka płaska, taka typowo do koperty, bez żadnych tam podwyższeń, wiecie, na tekturkach, na dystansach, taka gładziutka. Ja je właśnie te papiery dostałam w prezencie i no taki prezent sobie wymarzyłam, zażyczyłam sobie, no i mam. Bo chciałam bardzo spróbować właśnie swoich sił w tworzeniu art journali i robienia wpisów. Wiecie, nie zawsze są jakieś zamówienia, nie zawsze też mam co pokazać na kanale, no bo jak robię prezentację do Asi, albo jakąś tam pracę, albo jak mam jakieś zamówienie, no to wtedy staram się Wam to pokazać. Ale jeżeli nie mam, no to też nie chcę na siłę, wiecie, generować prac, robić jakieś kartki, jakieś albumy, takie bez konieczności, bo to jest też zużywanie materiału, a nie wiem, czy ktoś to kupi po prostu, tak? Więc no wolę poczekać, to sobie papiery sobie leżą, jeść nie wołają, jak to się mówi, i czekają na swoje jakieś tam lepsze dni. Ale też potrzebuję mieć taką odskocznię czasami i no lubię się zaszyć tutaj w pracowni, jak mały ma drzemkę, albo tam tata się nim po pracy zajmie, żebym ja mogła troszeczkę odetchnąć. To właśnie, żeby się wyciszyć, to stwierdziłam, że zacznę robić właśnie art journale, ale zaczęłam od junk journala. I to był pierwszy junk journal, który w życiu zrobiłam.
na wyzwanie na naszej grupie Cudna Paczka na Facebooku i tam było właśnie na mini junk journal. No to akurat ten rozmiar, który mam, no to był największy z dopuszczalnych, no bo miał być taki właśnie, żeby się zmieścił do ręki. Tam dziewczyny robiły naprawdę takie mikroskopijne, przepiękne prace. A ja stwierdziłam, że sobie zrobię coś takiego na kształt albumu, notesu, art journala, coś w tym stylu. Jest taki obity płótnem, szyty, ma takie podwójny grzbiet, do jednej części są przyszyte te strony, a druga jest połączona razem z okładką. Tutaj zamontowałam gumeczkę z jakiegoś starego kalendarza i tutaj sobie tak pozdabiałam troszeczkę papierami, tutaj taką fajną aplikacją, którą mam od Asi i ten jest taki bardziej na takie przemyślenia, wiesz, rób to co kochasz, czyli tu mam skrap, książka, kawa, kotek i takie wpisy, chwila dla siebie, tworzę, więc jestem, po co mi terapeuta, wystarczy mi Big Shot, kocham to. I tutaj takie właśnie motywy związane z rękodziełem. Dalej robiłam sobie już tutaj jakieś takie małe wpisy, za co jestem wdzięczna. Te kwiatuszki to robiłam z resztek płótna od albumu i środeczki z tych deko shakerów, czy czekajcie, to nie były Deco Shaker, nie, Deco Mix White albo krem, albo pastelowe. Deco to jest Deco Mix Krem, te środeczki, Deco Mix Krem. Więc to tak wygląda. Tutaj na kalce również wpis, tutaj również wpis. Jeśli czasem mam gorszy dzień, skrapuję i tu sobie też zrobiłam taki wpisik. Wiecie, dalej już się powtarzają te strony. Tu robione tuszami. Tutaj z jakiejś starej książki. Tutaj mam papiery takie akwarelowe, żebym mogła sobie tutaj coś również takiego jakiś wpisik taki jak do art journala zrobić. Normalne, zwykłe karteczki do jakichś zapisków. Tutaj robiłam takie, wiecie, chlapania i odciski tuszami tymi Distress. Zobaczcie, z jednej strony są takie zgniłe zieleń i brąz, a z drugiej takie żywe, więc fajnie to wygląda. Tutaj jakiś kraft. Znowu kalka, tutaj chlapania, więc bardzo fajnie się to robiło. Naprawdę robiłam to pierwszy raz w życiu. Tu sobie szyłam, widać, najpierw sobie złapałam takim sznurkiem miutowym, grubszym takim, a później szyłam, wiecie, to do tego grzbietu, żeby to tak fajnie razem połączyć i żeby to było takie w miarę trwałe, żeby się ładnie rozkładało. Zobaczcie, on się rozkłada prawie na płasko. Tutaj, gdzie były mocowane, wiecie, te książeczki, bo to jest tak jakby z 4 książeczek się składa, to między tym są przerwy, więc te przerwy zakryłam wstążeczką gnieciuszkiem, tak samo tu i tu. No i tutaj już nam się powtarzają te strony. No jest taki fajny grubasek. Myślę, że to taki troszeczkę w formie takiego notatnika, pamiętnika, bo tam lubię sobie jakieś tam takie, wiecie, osobiste rzeczy pozapisywać. Drugim takim właśnie junk art journalem to był ten już też wrzuciłam na Cudną Paczkę, ale to już tak poza konkurencją. Mi się ociupinkę strzępi, ale to nic. I tutaj już sobie poszukałam konkretny grafik, bo chciałam go zrobić w takiej tonacji
w niebieskościach, w takich vintage'owych kolorkach i też fajnie sobie znaleźć na Etsy, można znaleźć fajne grafiki. One mogą, wiecie, być pomniejszone, powiększone. No cuda tam są. Gotowe całkiem, nawet gotowe strony są, słuchajcie, do takich art journali, junk journali. I tu podobnie zrobiłam z wykorzystaniem tuszy. Tym razem poszłam w tą stronę, że tylko pomoczyłam brzegi, dałam tusz, pomoczyłam i tu są takie fajne właśnie zacieki, czy jak przypalenia, bo ten brązowy tusz Vintage Photo, ten z Distressa, on daje właśnie taki fajny efekt. Jak się da kilka warstw, to wygląda tak jak takie, wiecie, stare, poprzypalane kartki. On tak, tu jest taki ciemny, a dalej puszcza tak jakby takie żółte smugi. No świetny. Listki robiłam z templami i tu podobnie jak w tamtym mam te karty takie, wiecie, z akwarelowego papieru i zwykłe takie z drukarki, tu z tej starej książki i te grafiki, które sobie wydrukowałam. Ten jest już zrobiony trochę inaczej, ponieważ szukałam również sposobów, jak fajnie szyć te żurnale, te notesy, żeby był fajny efekt. I tak jak tam był cały szyty, że jak się otwierał, widzicie, to ten grzbiet, tutaj jest, te karty są przymocowane do tego grzbietu. Tak ten ma tutaj luz. On jest tak zrobiony, żeby się otwierał, każda strona, żeby się otworzyła tak na płasko. Czyli ten jest taki idealny właśnie do... O, tu mi się wyrwał. Ale to nic, to sobie podkleję. Właśnie idealny do jakichś mediów, żeby sobie rozłożyć tą stronę tak właśnie na płasko i coś sobie tutaj namalować, powklejać. I takie tutaj mam fajne grafiki. Widzieliście go już w urywku w shortach, ale uważam, że jest taki śliczny, że chciałam go pokazać tutaj w takiej pełniejszej odsłonie. Naprawdę tak mi się podobają te grafiki, piękne, takie akwarelowe. Jeszcze mam takie w wersji zielonej, takiego starego lasu. No, boskie są. Więc myślę, że też je gdzieś wykorzystam. To jest uzależniające, słuchajcie, jak się tam wchodzi na te Etsy, na te sklepiki z tymi grafikami. Jeszcze tam jest czasem dużo promocji, więc naprawdę no, tylko się trzymać za portfel. I tak wygląda ten drugi notesik. Też wiązany na gnieciuszka. Ten to już wygląda jak taka stara, pożółkła książka. Właśnie dzięki temu tuszowi. I tutaj jeszcze dałam takie nity z takimi kryształkami niebieskie i taki brązik, więc tutaj no, super kolorystycznie mi pasuje. I to są moje takie junk journale, junk art journale, no bo to nie jest ani to do końca. I zanim przejdę, albo nie, no tutaj jeszcze zanim przejdę do tych książek Maremi, pokażę Wam jeszcze taki art journalik. To jest już typowo art journal z takim grubszym papierem właśnie do mediowania. Kupiłam go w Action. Naprawdę grosze kosztował, a jest taki fajny i jak na pierwszy taki mój właśnie journalik, art journal, to uważam, że spełnia swoją funkcję. Nie śmiejcie się, bo to są moje początki, naprawdę, więc te wpisy nie są jakieś tu spektakularne, nie umiem pięknie kaligrafować, ubolewam nad tym, ale no robiłam kilka podejść, no
chyba to nie moja bajka. Nie potrafię tak pięknie kaligrafować. No i tutaj zrobiłam pierwszą stronę. Hello Atom z grafikami tutaj z Minty Paper z zeszłego roku, z tej kolekcji takiej jesiennej. Tutaj chyba od Kasi Kędzierskiej miałam grafiki, więc też fajnie mi pasowała ta dziewczyna z kawą. Tu są taśmy washi, takie wiecie, początki początków. Tutaj robiłam maską z agaterii z takimi listkami. Te brązowe to jest taka pasta strukturalna, też z Actiona. Chyba ją nawet gdzieś tutaj mam, żeby wam pokazać. No, to były takie pasty. Creative Artist. Tam w paczuszce były 4. Taki ni to róż, ni to fiolet, tutaj taki lawendowy, ten taki beżowo-brązowy i taki turkus. Fajne są, takie dość rzadkie. Ja je trzymam do góry nogami, żeby mnie zasypały. No, już korzystałam przy kilku pracach. Dosyć fajne, nie kosztowały dużo, więc polecam. Jeżeli je znajdziecie, to fajnie, warto. Tutaj już mam drugi taki wpis i tu już tak poszalałam sobie z tym cieniowaniem tuszami. Tu mam odbite z maski jakieś cyferki, literki. Takie wyembosowane mam odbite nutki. I tu też grafiki właśnie od Kasi Kędzierskiej. Od Kasi Kędzierskiej nie, przepraszam, co ja wam za bzdurę opowiadam. To nie jest od Kasi. To jest bodajże z UHK Galerii. Tak, UHK Galerii, tak? Takie jesienne jakieś miałam papiery. Tak, bo to gdzieś też wygrałam w konkursie. Chyba w cudnej paczce właśnie. Tak, i to było z tej kolekcji UHK Galerii. Sorry Kasia, od Ciebie mam co innego, ale jakoś mnie tak zmyliły te grafiki. Dobra, to jest to. Okej. I na razie to tyle. 2 wpisy. Fajna ta książeczka, fajnie się rozkłada, również na płasko, więc można robić i w pionie, i w poziomie. Taki ładny, zgrabniutki ten Art Journalik, polecam naprawdę. No super, w tym Actionie można się obłowić w różne fajne rzeczy. I został nam jeszcze jeden i tutaj już mam, słuchajcie, też grafikę Maremi na okładce. Jak widzicie, płaściutkie, nic nie odstaje. Jest to takie, jak naprawdę jakbym dekupażem robiła. No jest to troszkę grubsze niż papier ryżowy. Czuć pod palcem ten brzeg, ale mimo wszystko jest takie fajne, płaściutkie. Też robiłam sama ten notesik, również jest tutaj w podobnym stylu robiony jak ten, czyli właśnie, że się otwiera tak, że tutaj pracuje, nie wiem czy widać, pracuje ten grzbiet. I tutaj Wam tylko w środeczku pokażę. On jest całkowicie zrobiony z grafik z Etsy, ponieważ na jednym z filmów Maremi ona miała taki fajny notes Rangera, który w Polsce jest tu niedostępny i nawet szukałam gdzieś na brytyjskich stronach, również nie mogę znaleźć, już wyprzedany jest. Właśnie imitujący starą księgę rachunkową.
no rewelacyjnie to wyglądało, bo tutaj macie już takie fajne gotowe tło. Tutaj mam czyste strony, ponieważ jak drukowałam to, żeby mi się nie drukowało do góry nogami, a chciałam właśnie, żeby było na jednej i na drugiej stronie, to na jednych stronach mam te zapiski, a na następnych, tutaj na środkowych, mam puste, więc jedne wpisy będą właśnie na tych zapiskach z księgi, a inne będą miały po prostu takie gładkie tło. Myślę, że też jest fajnie taka różnorodność, że to będą dwa różne tła. Dziewczyna mojego brata mieszka w Anglii, więc się tutaj uśmiechnęłam do niej, że jeśli natrafi gdzieś na ten notes, no to ja bardzo chętnie bym miała oryginał, ale myślę, że to wcale nie odbiega od tego, żeby tworzyć również na czymś takim, bo jeśli chodzi o media, to i tak musimy kartkę zabezpieczyć jakimś takim gesso bezbarwnym, żeby ta kartka nie piła, wiecie, wody, tego wszystkiego, żeby to później brzydko się nie marszczyło. Więc no, tamten notes również jest drukowany, tak? No, to nie są oryginalne karty z księgi rachunkowej, więc tak czy siak, no to na jedno wychodzi, czy ja mam to, czy mam tamten. Chodziło mi głównie trochę spoiler zrobiłam, chodziło mi głównie o te strony z tymi zapiskami. No dobra, no to jak już tam zerknęliśmy, no to Wam pokażę. To jest mój pierwszy wpis, taki już troszeczkę bardziej rozbudowany, z wykorzystaniem właśnie grafik Maremi, z tymi różnymi takimi przetarciami, chlapaniami i tuszem i farbą. Tutaj troszeczkę jest takie widoczne to przejście tego tła, więc jeszcze myślę, żeby je tutaj trochę dopracować. Nie cieniowałam sobie, tak jak Maremi, właśnie tutaj gdzieś tych kwiatów kredkami, mazakami, tymi jakimiś wodnymi markerami, ponieważ no, z prozaicznej sprawy nie posiadam takich narzędzi jak ona, ponieważ no, nie bawiłam się nigdy w takie właśnie art journale, w żadne mediowania, więc mi to nie było do szczęścia potrzebne. No zobaczymy. No jakieś kredki mam, jakieś tam mazaki mam. Może coś tam się uda pokombinować, ale na razie jestem zadowolona z tego efektu. Piękne są te grafiki, bardzo przyjemnie mi się tworzyło, mimo tego, że właśnie ten papier jest taki cieniutki. Fajnie się wycinało, nie rwał się. No i tak to wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. Czy Wam się podoba taki wpis? Czy znacie te książeczki i czy no, chcielibyście skorzystać kiedyś? Bo ja akurat te książeczki tu mi mąż z Amazona zamówił, a potem zobaczyłam, że w Agaterii też są. Więc można było też z Polski ściągnąć, nie trzeba było stamtąd. No mam dwie książki na razie, tak nie mogłam się zdecydować, którą na początek wybrać, ale tak, no jest jesień, więc no, przydadzą mi się jakieś właśnie fajne grafiki do jesiennych prac. Zresztą myślę, że taki art journal zaczęty jesienią to jest fajna sprawa, wiecie, długie wieczory, jakaś herbatka, świeczka i można sobie tutaj poszaleć i porobić. A druga, no to mam Magiczny las, ona jest taka też fajna, uniwersalna. No zresztą zobaczycie. Obejrzyjmy sobie razem. Każda strona jest tak naprawdę do wykorzystania. Te wszystkie grafiki można powycinać i zrobić, zobaczcie, to na tamborek na przykład, jakie piękne by było.
Tutaj mamy przekrój, przegląd książeczek Maremi i zaczynają się już grafiki. Papier jest naprawdę cieniutki. No, słyszycie sami, jak on szeleści. Jest mega cienki. To jest porównanie, zaraz zrobimy z papierem. To jest papier z drukarki. No, troszkę może grubszy niż papier z drukarki. Na pewno taki bardziej śliski. Jest bardzo przyjemny w dotyku. No, ale mimo wszystko to nie jest ta gramatura, którą znam i którą używam. Piękna kolorystyka. Tu już mam powycinane elementy, no bo użyłam ich tam do wpisu. Jest tutaj różne widoczki, takie dodatkowe elementy, żeby sobie gdzieś tutaj warstwowo ułożyć. Mamy całe takie karty z gotowym obrazkiem, na który można nakładać warstwowo jeszcze no, te postacie. Tu są grzyby. Wiecie, tak przelecimy szybko, bo już tam słyszę młodego na dole. Boże, w każdym filmie wspominam o tym moim syneczku, no bo się nie da inaczej. No co, usiądę, on chyba ma radar. Jak tylko siadam do nagrywania, to on się budzi. No po prostu wspaniale. Tutaj takie fajne jakieś kamienne łuki w oknach. No i tu już naprawdę takie magiczne te panienki z grzybowymi kapeluszami. Tu mamy dodatkowo napisy, pojedyncze elementy do wycinania i do układania kompozycji. Tak samo tu. One się tak... Przepraszam za hałasy, ale kot mi wlazł na kartony z tyłu za biurkiem i nawet nie mam jej jak wyciągnąć. Tu są liście, przepiękne drzewa i znowu postacie. Trochę mi się kojarzą te postacie z tymi grzybami na głowie, z tymi grzybami z The Last of Us, z tego filmu i z tej gry. Takie trochę to creepy, ale no tutaj akurat są urocze. I tu mamy dalej widoczki. Tu mamy taką dużą grafikę takich, ni to grzyby, ni to kwiaty. Tu magiczny las dalej, takie grzyby z poświatą. I tu kolejne wróżki i napisy. Takie wróżkowe domki, grzybki. I znowu mamy takie piękne tła. Postacie. Tu bardzo dużo takich pojedynczych, maleńkich elementów. No już te maleństwa to raczej są nie do wycięcia, więc akurat ten arkusz no najmniej mi się podoba z całej książki, ponieważ no nie mam pojęcia, czym te takie maluteńkie gałązeczki można wyciąć. No to już trzeba mieć nie dość, że sokoli wzrok, to jeszcze mini nożyczki. Te fajne dziewuszki, kwiaty. Tutaj miałam tą dziewuszkę z okładki. Ćmy można tutaj podstawić jakąś postać i będzie miała takie piękne skrzydła. Kolejne wróżki, liście. Więc zobaczcie, ta książka fajnie również pasuje do tej jesiennej. Zaraz zobaczycie, bo to jest taka fajna kolorystyka. Te kolory nie są takie, wiecie, przesadzone, nasycone za mocno. Są bardzo wyważone. Dają właśnie takiej magii, takiej eteryczności. Dodają właśnie te chlapania, te takie przymglone właśnie krajobrazy. No ślicznie to wygląda. Tu mamy takie anielskie skrzydła, jakieś szyszki i tu już są napisy,
kwiaty. I taka jeszcze dodatkowa strona. I to jest książka magiczny. Opowieści z magicznego lasu. Jest dość gruba, grubsza jest niż ta jesienna. Więc tu widzę, cena chyba też zależy właśnie od ilości stron. I tu już mamy, słuchajcie, jesień. Przepiękna jest ta jesień, ponieważ to nie jest taka złota polska, taka nasycona kolorami, tylko właśnie to jest taka jesień, taka za mgłą, taki deszczowy las, takie zachmurzone niebo, ale mimo to piękne, bo to jest takie magiczne, naprawdę. Ta grafika to mi się kojarzy z takim krajobrazem za oknem o poranku, wiecie, taka 4, 5 rano, jak się jedzie przez las, przez pole i te widoczki takie, gdzie jeszcze jest rosa, czy taki lekki przymrozek właśnie na roślinach i słoneczko, jest wschód słońca i wtedy to tak pięknie wychodzi cała kolorystyka. No zobaczcie, przepiękne. I te drzwi, no cudne. Te dziewczynki. Tutaj też już miałam powycinane elementy. To jest taki ni to zmierzch, ni to świt, wiecie, no takie w punkt. Naprawdę w punkt. Ja jestem zauroczona tymi grafikami. I myślę, że no nie poprzestanę na tych 2 książkach. Już choćby samo oglądanie daje mi naprawdę wiele przyjemności. A tutaj to mi się kojarzy z taką bajką z dzieciństwa, Pod grzybkiem. Chyba Sutiejew był autorem tych bajeczek. Książeczka z obrazkami, czy tam bajeczki z obrazkami. I tam właśnie było, że się zwierzątka schowały pod grzybkiem. Wchodziły tam myszka, króliczek i później się nawet znalazł tam królik i lis. I zdziwieni, że wszyscy się zmieścili, a tu grzybek po prostu po deszczu urósł. No, chyba sobie nawet chyba zrobię wpis, bo tam mam te zwierzątka. Mam tu te zwierzątka, słuchajcie, tylko myszki gdzieś nie mam. No i ten grzybek po prostu, no o Jezus, piękności. Tu mamy takie duże liście, piękne dynie. Te domki są po prostu fenomenalne. I tutaj wiecie co, tu aż się prosi naprawdę o zrobienie kartek albo jakichś takich większych projektów i tutaj już no, poświęciłabym się i podkleiłabym te grafiki na grubszą kartkę. Gdzieś tutaj jeszcze były te domki. Czy te drzwi. Naprawdę, no bo no są cudne. Aż chce się zrobić normalnie kartkę z tego. Zobaczcie ten dom. No cuda. Tu już taki pod święta nawet mi pasuje, bo zobaczcie, na tej choince mamy takie jakby bombki. Fajne. One takie te dziewuszki poubierane, że niby jesień, ale jak się zrobi chlapania, to wygląda wtedy jakby padał śnieg i można zrobić również zimową pracę. A tutaj już taka halloweenowa. Moi drodzy, no tak wyglądają książeczki Maremi. Tak wygląda mój pierwszy serii wpis, bo ten notes zrobiłam sobie specjalnie właśnie pod wpisy z grafikami Maremi. Więc trzymajcie kciuki, będę sobie tutaj uzupełniać. No i tutaj te moje pozostałe książeczki. I tak to wygląda. Lecę do małego. Pa, pa!